Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego projektu przyczepy na kanale Projekt na Piątkę. Tak jak widzieliście w poprzednich odcinkach, zajmowałem się malowaniem i drzwiami. Natomiast w tym odcinku powoli będę zmierzał ku końcowi składania tej przyczepy jakby do kupy. I oczywiście teraz w tym odcinku chciałbym się zająć montażem okien. Zarówno tego okna dachowego, jak i okien bocznych. Kupiłem sobie takie fajne, nowe okno właśnie dachowe z wentylatorem, z pilotem, z czujnikiem temperatury i z sensorem deszczu. Dzięki czemu, gdyby była taka sytuacja, że zostało ono otwarte, a zaczął padać deszcz, to powinno się ono automatycznie zamknąć. Także myślę, że to jest bardzo fajna funkcja. Natomiast jeśli chodzi o okna boczne, to tutaj będą zamontowane oryginalne, niewiadowskie okna, ale w wersji przyciemnianej. Z tymi oknami bocznymi to w ogóle jest całkiem ciekawa historia, o której za chwilkę Wam powiem, jak będę może zajmował się ich montażem. Natomiast ja chciałbym zacząć pracę od tego okna dachowego, także idę na daszek, żeby je sobie przymierzyć, zobaczyć, czy w ogóle ono pasuje do tego mojego otworu. Powinno pasować, ale trzeba sprawdzić. No i oczywiście trzeba będzie je tam zamontować. No dobrze, w takim razie pora zamontować to okienko. Ja sobie tutaj, może widzicie, dołożyłem jeszcze jedną warstwę tej sklejki po to, żeby w sumie mieć tutaj około 25 mm grubości, bo taka jest minimalna grubość dachu, na której można zamontować to okienko, więc to sobie tutaj już przykręciłem. No i będzie trzeba to okno tutaj osadzić. Pojawia się taka trudność, no bo w momencie, gdy ja włożę to okno tutaj, no to nie będę już mógł przez nie pracować, więc będę musiał sięgać tam z brzegu przyczepki. No i zależy mi na tym, żeby to zrobić w sposób taki estetyczny, czysty, żeby ta masa uszczelniająca gdzieś tutaj mi nie powyciekała na zewnątrz. Więc plan mam taki, że wsadzę to okno, ustawię je sobie tak wstępnie, taśmami obkleję dookoła tak jakby obrys, no i wtedy będę już dokładnie wiedział, jak je zamontować, do którego miejsca ono będzie tutaj mi przylegało. Także zabieram się za montaż. No dobrze, żeby to było równo i symetrycznie, to zmierzę sobie tutaj najpierw to okno. Ono ma dokładnie 45 cm, a otwór tutaj ma 40, więc muszę po 2,5 cm w jedną i w drugą stronę sobie zaznaczyć i obkleić taśmami. Dobra, w sumie mogę to zrobić jeszcze ze środka, no bo nie mam zamontowanego okienka, także tak będzie mi dużo łatwiej. Wyznaczę sobie te linie i przykleję taśmę w ten sposób. A w momencie, gdy już wsadzę to okno, to dopiero wtedy będę pracował właśnie tam z krawędzi. No dobra, skoro mam już tutaj teraz tą taśmą obklejone krawędzie, wyznaczające mi dokładny obszar, gdzie będzie to okno, no to oczywiście odtłuszczam miejsce, w którym będę chciał to okno przykleić. No i trzeba będzie nałożyć klej. Zostanie to przyklejone na tą masę taką klejącą, uszczelniającą Sikaflex bodajże to się nazywa. No dobra, mam ten obszar już odtłuszczony, więc pora na klej. Do przyklejenia tego okna użyję takiej masy klejąco-uszczelniającej, właśnie dedykowanej m.in. do kamperów. Tak to wygląda. Sikaflex 522. Jest ona odporna na UV i na warunki atmosferyczne, także myślę, że dobrze się tutaj sprawdzi. Nałożę ją tutaj dookoła. I ogólnie chcę pokryć całą tą przestrzeń, cały ten obszar, żeby dokładnie wypełniła ta masa
wszystkie zakamarki i bardzo szczelnie wypełniła i przykleiła właśnie okno do przyczepy, żeby tutaj nie było jakichś problemów z podciekaniem wody. No dobrze, jak widzieliście, okno już jest osadzone. Dookoła tutaj przykręciłem je wkrętami, które były dołączone do okna, po to, żeby ten plastik został dociągnięty do dachu. Po tym dociągnięciu tutaj widzę, że wszędzie ładnie wyszła ta masa uszczelniająca, ten klej, także prawdopodobnie jest ona tam nałożona w takiej ilości, że wszędzie ładnie się rozprowadziła, skoro tutaj na zewnątrz wyszła. Dziwna sprawa, bo w zestawie okazało się, że są odszyte wkręty mniej niż liczba otworów na nie, więc na razie tam założyłem tylko takie zwykłe wkręty do drewna po to, żeby w tamtym rogu również to okno zostało dociągnięte. Natomiast jak już skończę z tym oknem, ono zostanie przyklejone, klej zaschnie, to tamte 3 wkręty oczywiście wymienię na mniej więcej takie same jak te nierdzewne. Ok, oczywiście nie zostawię tutaj takiego brzydkiego gluta, więc będę musiał nadmiar tej masy ściągnąć. Żeby to zrobić ładnie, to mam tutaj spryskiwacz z mydlinami. Opryskam całe okno dookoła i ściągnę ten nadmiar. Z tego co widziałem w internecie, jak ludzie obrabiają tą masę, to wygląda to bardzo podobnie jak z silikonem. Także spryskuję tutaj właśnie całość i zobaczymy, jak ta masa będzie się zbierała. Oczywiście profesjonalnie należałoby do tego użyć takiego silikonowego lizaka. Ja jednak zrobię to po prostu palcem. Myślę, że tutaj na dachu nie będzie z tym aż takiego dużego problemu. Także zbieram nadmiar. Oczywiście, żeby nam się to do palca nie przykleiło, to palec też musi być zwilżony tymi mydlinami. Psikamy dużo, im więcej, tym lepiej. I zbieram cały ten nadmiar. Właśnie po to była mi tutaj potrzebna ta taśma, żeby nie wyjechać z tą masą za daleko. Teraz do tej masy już tutaj nie mam aż tak dużo. Oderwę te taśmy. Dzięki temu tutaj będę miał właśnie taką ładną, równą linię. I zobaczcie, ta masa tak naprawdę ładnie mi tutaj równiutko wyszła. Oczywiście muszę spryskać jeszcze tutaj tą część, która była pod tymi taśmami, żeby znowu mi tutaj nie przywarło to, co będę zbierał. No i jeszcze raz tutaj to przeciągnę tak właśnie na koniec. Tylko tak, żeby to wyrównać. No i trzeba będzie to pozostawić oczywiście do wyschnięcia. Oczywiście jeszcze ta strona. Najważniejsze, najbardziej mi zależało na tym, żeby ta linia nie rozlała mi się tu jakoś tak bardzo szeroko. No dobra, ja to tak zostawię do wyschnięcia, niech sobie to zaschnie. Tutaj te resztki zetnę później nożykiem, jak już też zaschną. No i w zasadzie okno mam zamontowane.
No dobra, skoro mam zamontowane to górne okienko, to czas teraz na okienka boczne. Zacznę od tych nieotwieranych. Tutaj, tak jak widzieliście przy tych pracach z tapicerką, zostawiłem sobie taki zapas. Napylę tutaj ten klej kontaktowy, na który był ten materiał przyklejany, docisnę to w ten sposób, żeby ta tapicerka ładnie dolegała tutaj do skorupy. Dotnę na równo do otworu i wtedy ładnie tutaj z drugiej strony uszczelkami złapię ten materiał i go przykryję. Także myślę, że w ten sposób będzie to fajnie wyglądało. Także zabieram się za montaż, zobaczymy jak mi to pójdzie, bo jeszcze nigdy tego nie robiłem. No zobaczymy. Zobaczcie z bliska, tak to wygląda tutaj od tej strony. Ta tapicerka została tutaj równo docięta i przyklejona. Od tej strony wygląda to w ten sposób. Tutaj jest takie fajne, nie wiem czy to widać, jakby zwężenie, różnica w grubości. Tutaj jest grubo, bo mamy jeszcze tą termoizolację, a tutaj już jest cienko, po to, żeby ładnie to się zmieściło pod uszczelką. Czas założyć uszczelkę. I trzeba tutaj o tym pamiętać, żeby tym dłuższym listkiem ta uszczelka szła na tapicerkę. Ok, nowa uszczelka jest już wstępnie założona. Tutaj jeszcze mam troszeczkę naddatek. No i oczywiście przyjdą tutaj takie piękne, nowe, oryginalne, przyciemnione szyby. Tak to będzie wyglądało. Z tymi oknami też Wam jeszcze tutaj zaraz opowiem historię, bo to jest bardzo fajna historia, skąd udało mi się je dostać. Ale zanim to zrobię, to tutaj jeszcze jedna ważna rzecz. Nie wiem, czy to widać, ale tutaj w tym miejscu jest wyprofilowany ten jakby łuk. Pokażę Wam może to z bliska. To okno powinno mieć dokładnie taki kształt, a tutaj jest taka dosyć spora nadlewka. Jest to po prostu krzywo wycięte. Także żeby mi to pasowało, to muszę ten naddatek zeszlifować. I tak jest w zasadzie na wszystkich krawędziach. No okej, mam już to przeszlifowane. Powiem szczerze, że byłem mocno zaskoczony, że oryginalne, nowe szyby są tak niedokładnie, nierówno wycięte przez niewiadów. Trochę słabo, powiem szczerze. Myślałem, że to będzie już gotowe do zamontowania. No ale cóż, mam już to wyszlifowane, przeszlifowane te krawędzie, ścięte te naddatki, więc nie pozostaje już nic innego, jak spróbować to zamontować. No dobra, okno mamy już na właściwym miejscu. Powiem szczerze, że podoba mi się jak to wygląda. Ciemne okna robią robotę. Oczywiście plan był taki, żeby to zrobić samemu i pewnie by się dało, chociaż nie szło to lekko i trzeba by było się namęczyć, ale tutaj dobra dusza Bartek przyszedł z pomocą, mówi pomogę, będzie szybciej. Także dzięki Bartek za pomoc. Teraz oczywiście pozostaje kwestia zamontowania klina. Muszę tutaj jakimś smarowidłem psiknąć, żeby to lżej szło. No i oczywiście trzeba będzie tutaj w to korytko ten klin włożyć. Oczywiście klin jest czarny, także psikam, no i zabieram się za wciskanie klina. Ok, skoro tutaj sobie walczę z tym klinem, to może opowiem Wam krótką historię tych okien.
Historia krótka, ale bardzo fajna, bo powiem szczerze, nie spodziewałem się, że tak to się z tymi oknami podzieje, a chodzi o to, że chciałem od początku mieć tutaj te okna przyciemniane. No i na początku oczywiście zakładałem, że po prostu kupię je w Niewiadowie, ale w Niewiadowie są one dosyć drogie i rozważałem przez jakiś czas, żeby kupić okna używane, ale kurczę, mówię, nie, no kupię nowe. I znalazłem ogłoszenie na Facebooku, gdzie ktoś się ogłaszał, że ma do sprzedania właśnie takie nowe okna. Okazało się, że jest to niejaki Tomek. Pozdrawiam Cię serdecznie. Tomek, jak się okazało, ogląda mój kanał. No i napisałem do niego. Mówi, że tak, że jest to aktualne. Te okna były do odbioru w Bolkowie, więc kawałek od Wrocławia, ale nie jakoś bardzo daleko, to jest kilkadziesiąt kilometrów. Natomiast tak się wtedy złożyło, że nie mogłem ich odebrać jakby tego samego dnia. I z powodu bardzo atrakcyjnej ceny Tomek miał naprawdę bardzo duży odzew i niektórzy chcieli przyjechać od razu, ale powiedział, że ogląda mój kanał, podoba mu się to, co robię, podoba się mu ten projekt i stwierdził, że niech te okna idą do tej właśnie przyczepki i zgodził się przytrzymać mi je kilka dni do czasu, aż będę mógł po nie przyjechać, także to było bardzo miłe. No i zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że byliśmy we Wrocławiu niemalże sąsiadami. No i zacząłem pytać, o co chodzi z tymi oknami, dlaczego on ma te okna nowe i sprzedaje nowe. I Tomek właśnie kupił sobie też Enkę do remontu, chciał ją remontować, ale później okazało się, że miał okazję, żeby kupić takie, powiedzmy, gospodarstwo w Bolkowie i postanowił w tym gospodarstwie otworzyć swój biznes, taką salę bankietową, chyba z pokojami również do wynajęcia. No i tak pochłonął go ten remont tego gospodarstwa i robienia tam właśnie tej sali bankietowej, że no niestety przyczepa musiała bardzo długo czekać, aż w końcu stwierdził, że no po prostu nie ma mocy przerobowych, nie jest w stanie w najbliższym czasie tą przyczepą się zająć. No i wyprzedaje po prostu różne takie rzeczy, które do niej kupił. I tak właśnie stałem się posiadaczem tych okien. Natomiast jeśli chodzi o tą salę bankietową i tą agroturystykę, którą Tomek prowadzi właśnie koło Bolkowa, to myślę, że mogę Wam ją gorąco polecić. Nazywa się to Stara Podkowa. Z tego co wiem, bardzo często są tam organizowane wesela, koncerty, także jeśli ktoś szuka takiej miejscówki właśnie do zorganizowania jakiejś imprezy, to myślę, że naprawdę warto rozważyć, bo bardzo fajnie jest to tam prowadzone, bardzo fajni ludzie, także gorąco polecam. A Tobie, Tomku, jeszcze raz dziękuję, że przytrzymałeś mi te okna, bo jak widać bardzo się przydały. Dobra, ja włączę może timelapsa, bo to jeszcze troszeczkę zejdzie. Nie idzie to ciężko. Z takim tutaj przyrządem od Bartka całkiem sprawnie da się ten klin wkładać, jednak trzeba to robić ostrożnie, bo wyskakuje, więc jeszcze chwilkę tutaj będę musiał z tym tematem powalczyć. Ok, tutaj odciąłem z takim naddatkiem około 4 cm. Myślę, że to wystarczy. Na razie nie będę tego już do końca wciskał. Zobaczymy, jak ten klin będzie się zachowywał tutaj pod wpływem temperatury. On prawdopodobnie troszeczkę się jeszcze rozpręży, cofnie, także to na razie tak zostawię. No i trzeba będzie to wszystko podociskać, żeby ładnie wszędzie ten klin wskoczył na swoje miejsce. No i w ten sposób pierwsze okno mam zamontowane. Oczywiście to samo będę musiał zrobić z oknem po drugiej stronie. A od wewnętrznej strony wygląda to w ten sposób. Zobaczcie, tutaj jest bliska jeszcze. Tak to wygląda.
Już tego nie nagrywałem, ale druga strona jest również zamontowana, z tą różnicą, że tą stronę zrobiłem całkowicie sam. Mając już doświadczenie z tym pierwszym oknem, no ta strona poszła dużo łatwiej. No dobra, skoro mamy zamontowane już te dwa boczne okna, no to pozostają nam okna otwierane. Myślę, że na pierwszy ogień pójdzie to małe okienko od łazienki i oczywiście okno jest nowe, natomiast tą listwę zawiasową mam starą, tak samo w tych oknach z przodu i z tyłu i to jest właśnie ta listwa, ona tutaj przychodzi i tutaj się wsuwa właśnie ten zawias. No i ona wygląda tak jak wygląda, jest po prostu taka zaśniedziała. Zacząłem to czyścić ręcznie, ale Bartek przyszedł mi tutaj z pomocą, dał mi jakiś taki specyfik, nie wiem w sumie co to jest, ale powiedział, że bardzo dobrze się to sprawdza do czyszczenia, mówi, że czas psikać, zostawić to na chwilę i takim druciakiem jakby do naczyń można to ładnie wyczyścić. Zobaczę, jak będzie to szło. Jeśli to będzie niewystarczające, to może na wkrętarkę założę jakąś szczotkę i to jeszcze przeszlifuję. Chciałbym, żeby to było no takie naprawdę ładne, czyściutkie, błyszczące, w zasadzie jak nowe. Także zobaczymy, jak to pójdzie. No dobra, skoro tak, to spsikam tą listwę. Może założę sobie jakieś rękawiczki, nie wiem, czy to jest dobre dla skóry. Znając życie, raczej nie, więc myślę, że z rękawiczkami będzie zdecydowanie lepiej. Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Ja to popsikałem tylko i to już się robi takie białawe. Kurczę, może faktycznie ten środek całkiem sobie dobrze poradzi. Spróbuję to potrzeć. No, wygląda, że to faktycznie działa. Jeszcze tutaj troszkę. Zobaczmy, co z tego wyszło. No kurczę, jak na tak krótki czas, może jakby to jeszcze chwilkę zostawić dłużej, byłoby lepiej. No ale efekt jest spektakularny. Zobaczcie, jaka różnica. Tak wygląda ta listwa aluminiowa przed czyszczeniem, a tak wygląda po takim szybkim przetarciu. No myślę, że jest szansa, że to naprawdę będzie fajnie wyglądało. No dobra, ja w takim razie psikam to jeszcze raz, szlifuję tą szczotką, ścieram ten brud, włączam timelapse, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Walczę sobie tutaj z tą listwą, żeby ją odratować, bo zależy mi na tym, żeby odzyskać te listwy, zarówno od okien, jak i te, które idą dookoła przyczepy. I tutaj ta listwa jest takim moim poletkiem eksperymentalnym. Troszeczkę sobie testuję, czym by było najlepiej to wyczyścić. I tak jak widzieliście wcześniej, spryskałem tą listwę tym preparatem i te łatwo dostępne miejsca, nie ma problemu. Tutaj zwykły taki druciak rozwiązał sprawę. Natomiast troszeczkę walczę tutaj z tym takim wgłębieniem, tym rowkiem, nie mogę tego za bardzo doczyścić. Już próbowałem na różne sposoby i tak jakby metodą prób i błędów kupiłem taką najzwyklejszą szczotkę drucianą i przyciąłem w niej włosy tak całkiem na krótko po to, żeby tutaj właśnie wjechać i chyba to się uda. Także spróbuję jeszcze raz to spryskać tutaj w środku i doczyścić tą listwę tą szczotką. Jeśli pójdzie mi to sprawnie, szybko, jeśli to zda egzamin, to tą samą metodą zrobię pozostałe dwie listwy. No i będę miał temat zamknięty, będzie można montować okna. Ta krótka listwa już wygląda całkiem nie najgorzej, ale powiem Wam, że naprawdę jest sporo walki z tym, żeby doprowadzić ją do jakiegoś takiego sensownego wyglądu. Ale tutaj dzięki zapleczu warsztatowemu, które tutaj jest u Bartka i w okolicy, zrobiłem parę testów i wyszło mi, że
ładniejszy efekt i taki prosty, łatwy w wykonaniu daje, jeśli ta listwa zostanie wyszkiełkowana. Więc ja stwierdziłem, że nie będę z tymi dłuższymi listwami już walczył ręcznie, po prostu schodzi z tym długo, a efekt nie jest taki, jakbym chciał, więc zlecę to po prostu do piaskowania, do szkiełkowania konkretnie i one zostaną wyszkiełkowane. Myślę, że będą wyglądały bardzo ładnie. Pokażę Wam oczywiście efekt końcowy, natomiast zanim one jeszcze trafią do tego szkiełkowania, to ja muszę usunąć z nich wszystkie te elementy, które na nich są, czyli właśnie ten stary butyl. Zobaczcie, ile tu jest syfu pod tym butylem. On w ogóle już tutaj do końca nie przylegał, więc na przykład tutaj na tym odcinku, więc to było przyczyną, dlaczego zaciekała woda pod okna, pod uszczelki. Także to wszystko zostanie usunięte, no i te listwy trafią właśnie do tego szkiełkowania. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Po tym szkiełkowaniu te listwy będą miały taki bardzo ładny, mieniący się delikatnie satynowy kolor, także myślę, że naprawdę będzie wyglądać to świetnie. Żebyście wiedzieli, o jakiej różnicy w wyglądzie mówimy, to tak one wyglądają w tym momencie z bliska. No i oczywiście jak wrócą po wyszkiełkowaniu, też Wam pokażę z bliska, jak to wygląda. Wróciły do mnie już listwy ze szkiełkowania i tak one się w tym momencie prezentują. Nie wiem, czy to dokładnie widać na kamerze, ale one są takie właśnie jakby satynowane. No a skoro mam już listwy, mam też taśmę butylową, jakaś taka zamówiona z internetu, nie wiem czy dobra, zobaczymy. To myślę, że czas zamontować okna otwierane. Zacznę od tego najmniejszego łazienkowego, a następnie z przodu i z tyłu te większe. No dobra, ten butyl mam naklejony, więc trzeba by było to zamontować. Oczywiście do montażu użyję takich wkrętów z niercewki. Ok, nowe okienko wisi. Myślę, że fajnie się prezentuje. W ogóle z tymi ciemnymi oknami myślę, że będzie to fajnie wyglądać, także zabieram się za montaż tylnego okna. No dobra, jak widzicie, szyba wisi, ale tutaj jest jedna ważna rzecz, na którą należy koniecznie zwrócić uwagę. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Ponieważ jest to szyba przyciemniana już z tymi nowymi zamknięciami, to tutaj troszeczkę ta szyba ma inny profil i żeby się zgadzało wysokość tych zapięć z ramką i żeby te wymiary mi się nie rozjechały, to tutaj uciąłem sobie taki kawałeczek uszczelki, zamontowałem właśnie zamknięcie, zatrzask. Zrobiłem tutaj jeszcze taką podkładeczkę, żeby te elementy o siebie nie ocierały w momencie, gdy to okno będzie się otwierało i zamykało. I przez to właśnie, że ta szyba jest troszeczkę inna, to ona idzie troszeczkę wyżej niż ta stara, więc ta listwa zawiasowa też musiała być troszeczkę wyżej, stąd tutaj trzeba było troszeczkę więcej pokombinować, żeby to równo ustawić. Na to trzeba koniecznie zwrócić uwagę, jeśli robi się konwersję z tych szyb ze starym zamknięciem na szyby już z nowym systemem zamknięć. No dobra, tył zrobiony, więc to samo robię z przodem, zawieszam szybę i w ten sposób będę miał już komplet okien zamontowany.
I tym oto sposobem ostatnie okno jest zamontowane. Oczywiście tutaj jeszcze przyjdą kliny maskujące te śruby, ale okno jest, otwiera się, także bardzo się z tego cieszę, że udało mi się dobrnąć do tego etapu. Ja w tym momencie kończę ten odcinek, ponieważ nie chcę, żeby on był jakoś bardzo długi. W następnym odcinku pewnie zajmę się drzwiami i zrobieniem oświetlenia oraz przynajmniej jakiejś tymczasowej wiązki, żeby powoli już wyjeżdżać tutaj z tą przyczepą od Bartka i dalsze prace móc kontynuować u mnie na parkingu. Także dziękuję Wam za uwagę, że byliście ze mną i do następnego. Cześć.